Zapewne oprócz mnie wiele osób, którym poleciłem w jakimś sensie, choć nie dokładnie, po prostu wskazałem, że takie są przepustnice BMW od Grelewskiego, całkowicie nowe, wyprodukowane zgodnie z tamtym każdym znaczkiem jak oryginał przez Delorto. No one po paru miesiącach przestawały działać i ci, którzy po prostu umią tylko włożyć i wyciągnąć tę przepustnicę, no byli w dupie, bo zostali bez kasy i bez dalej sprawnego samochodu. A E39B, M52B, 25TU i jego pochodne są bardzo fajnymi silnikami, ponieważ mają stalowe tuleje, one dużo wytrzymują i najbardziej słabym punktem jest ta cholerna przepustnica. Ja osobiście w moim samochodzie miałem z 5. Nauczyłem się naprawiać, naprawiłem tego trochę. I większość z nich jeszcze sporo potem pojeździła. Natomiast bazując już na tej wiedzy, którą zdobyłem wcześniej, dzisiaj wyciągnę przepustnicę tą nową i stuninguję ją, ponieważ uważam, że powierzchnia styku szczotki z potencjometrem jest dobrana tak, żeby to działało przez miliony kilometrów, ale w tym nowym, oryginalnym, ale zamienniku coś poszło nie tak i są jakieś mikrony różnicy, bo to niemożliwe, żeby tak krótko to działało. Tam oczywiście często podchodzi smar, olej, brud i to trochę zmienia te parametry, ale po prostu spiłuję płytkę bardzo delikatnie, żeby był minimalnie większy docisk i być może tak, nie wytrzyma to pół miliona, ale nie wytrzyma też 5 miesięcy, gdzie po prostu od słabego styku przestało działać. Po prostu zaryzykuję i poprawię. Czy będzie to dobre? Dam znać w kolejnych komentarzach pod tym filmem po prostu. A teraz chcę wam pokazać, jak to jest zmontowane. W środku są dwa potencjometry, ale ten drugi w zasadzie jest tak ukryty i nie da się z nim nic zrobić i na szczęście rzadko kiedy wymaga opieki. Natomiast ten, co jest na wierzchu, można go stuningować za pomocą prostych elementów i pokażę, jak to zrobić porządnie, bo jest wersja na filmiku na internecie, gdzie tam jest lutowane lutowniczką, ale to wiecie, to nie, patrzcie. Jak wyciągnąć przepustnicę z tego gruza pokazywałem na moich poprzednich filmach, tutaj podbiję linki pod spodem i na wyświetlaczu. Także omijamy całkowicie ten etap, bo szkoda czasu, wyciągam przepustnicę i pokażę wam, co zrobić. Wystarczy krótki, konkretny film. Dobra, mam przepustnicę przed sobą i odkręcamy, tak? Na początek mam specjalistycznie wyrobiony sprzęt, żeby to odkręcić, bo to nie jest łatwo. Naduszam i odkręcam. No jeśli zwykłymi kombinerkami wam to może nie pójść, ja sobie kupiłem specjalnie w tym celu, mam zarobione, tak? To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to te małe śrubki, to już wyciągamy. To powinno zejść w całości. To jest bardzo kruche i delikatne. Także jak jest sklejone, to delikatnie czekamy, aż klej puści. Klej, no uszczelka, tak, która trzyma tam. I teraz ściągamy delikatniutko. I mamy zespół. To jest jedna z dwóch to jest jeden z dwóch potencjometrów. Drugi jest schowany za serwomotorem, tu głęboko. Jest identyczny, ale jest bardzo ciężko go naprawić. Na czym będzie polegała moja naprawa dzisiaj? Na tym, żeby tą płytkę odkręcić i będę mówił na bieżąco. Jak widzicie, są tu użyte nie żadne lutowania, jakieś tam cuda, tylko jest dana śrubka 1,25 mm o długości kilku milimetrów, którą kupiłem na AliExpressie. Woreczek kosztuje parę złotych, ona jest, popatrzcie, długa dosyć. Ja wam ją pokażę. To jest o takie piękność. I dzięki temu mamy pewność, że ten no tu nic nie puści, tak? Ale ja zrobię tutaj tuning. Po prostu osadzę tą płytkę minimalnie niżej, żeby szczotka lepiej się z nią kontaktowała. Uważam,
że to jest powodem, dla którego ten doskonały mechanizm, nowy, kupiony za grube pieniądze, który jest wykonany identycznie jak ta sprzed 20 paru lat. To nie jest podróbka, to jest po prostu druga wersja wykonania, tak, bo brakło, nie wiem, w magazynie, nie wiem co się stało. Był taki czas, że to się pojawiło na rynku. I było fajnie. Wszyscy byliśmy szczęśliwi. Data produkcji, no akurat na tej części 9.9, ale o tutaj mam datę produkcji, może nie mam, 17 rok. No one były z 17. Ja tu robiłem przekładki, były połamane elementy, składałem z 3 jedną. Ok, i fabrycznie macie tutaj takie zatopione kleksy. I tych kleksów nie wycinajcie do zewnątrz, bo wam nóżka strzeli. Tylko złapcie sobie i do środka, i do środka, i do środka. O, w ten sposób. Dzięki temu nie uszkodzicie płytki. No a ja tu widzicie, dzisiaj to już grubo idę. Ściągam to. To też można ściągnąć. No niesamowite. Dobra. To jest nabity jakiś numer, to jest funkielnówka część. Tych szczotek nie radzę w żaden sposób dotykać nawet. Są idealne. Tu mamy płytkę. Płytka jak widać jest. Ale bym powiedział, że wcale nie jest lekko wypracowana. O, teraz ładnie widzicie zakres ruchu, tak? Ale też trudno powiedzieć, żeby było cokolwiek brudne tutaj. Moim też zdaniem mam też preparat do potencjometrów, którego oczywiście użyję. Patrzcie jak natłuściłem, jaka ta płytka była sucha. To też jest powód, dla którego potencjometr przestaje chodzić. Niemniej jednak nie chce mi się kolejny raz tego robić. Zazwyczaj to wyczyścisz i to wytrzymuje 2-3 miesiące i znowu smarujesz i znowu to działa. Dlatego jadę ostro dzisiaj. Będzie posmarowane, ja tu zetrę, żeby nie było za dużo. I o tutaj to pilniczkiem przelecę. Plan jest na po prostu mikrony. Okej, to będzie na tyle. No i jeszcze raz natłuszczę. Zbiorę nadmiar. No bo tak nie zostawiamy. To nie w tym rzecz. To tak ma nie być. Lekka warstwa, a nie tutaj, że to ma tonąć, tak? No tak to jest źle. Przecieram. Zabieram. Ale powiedziałbym, że to brudne, ale to mogą być też te moje piłki. Okej. Składam. To jest wszystko, co ja tutaj chciałem zrobić. I wierzę, że to będzie działać. Tutaj nie mamy więcej uszkodzeń. Zakładam. Skoczyło. W tym momencie to dokręcam. Czy ta płytka coś opadła? Po tych śrubach tutaj trudno cokolwiek wywnioskować, żeby było niżej. Ścinam nadmiar. Jeśli taki by się pojawił. Tak nie bardzo czuć, żeby był.
To bardzo minimalnie, prawda? No dobra, ale tutaj widzicie, trochę starłem. Ok, zakręcam to. Tu jak się przyjrzycie, nie wiem czy na powiększeniu to się uda złapać, ale dla płytki jest minimalnie podniesione. Ja to właśnie chciałem ściągnąć. Nie chodziło mi o to, żeby zacząć całość, tylko ten kawałek płytki, gdzie tu jest taka stopa. No i tyle. Dokręcone. Składam to.